Stając się wiodącym producentem motocykli w latach 50., Honda rozpoczęła produkcję samochodów od pick-upa T360 w czerwcu 1963 roku. Po T360 w październiku 1963 roku pojawił się dwumiejscowy S500 Roadster, który później przekształcił się w S600, marzec 1964 roku, i S800, październik 1965 roku. Niestety, sprzedaż była słaba i pod koniec 1968 roku Honda zdecydowała się porzucić programy F1 i F2, które zostały stworzone w celu rozreklamowania ich raczkującego działu samochodów drogowych. Aby zaoszczędzić więcej gotówki, wstrzymano nawet motocyklowe Grand Prix Hondy. Dopiero po pojawieniu się Civica pierwszej generacji w 1972 roku, Honda odniosła swój pierwszy znaczący sukces komercyjny jako producent samochodów. Civic był tak ważny, że gdyby się nie powiódł, Honda prawdopodobnie musiałaby porzucić swój plan stania się pełnoprawnym producentem samochodów. Jak się okazało, Civic sprzedawał się w ogromnych ilościach na całym świecie, częściowo w wyniku kryzysu naftowego z lat 1973 do 1974, który doprowadził do gwałtownego wzrostu popytu na małe paliwooszczędne samochody. Civic drugiej generacji został wprowadzony na rynek w czerwcu 1979 roku i był kontynuacją poprzednika. Trzecia generacja Civica została wprowadzona na rynek we wrześniu 1983 roku. Tak jak poprzednio, oferowany był z różnymi stylami nadwozia i silnikami. W 1979 roku Honda powróciła do wyścigów motocyklowych Grand Prix. W 1980 roku firma zawarła umowę na dostawę silników do serii F2, która zaowocowała 3 mistrzostwami w latach 1981, 1983 i 1984. Podbudowana swoimi osiągnięciami, japońska firma ponownie weszła do F1 jako dostawca silników. Pomimo tych znaczących sukcesów w wyścigach samochodowych, ponieważ modele S500, S600 i S800 okazały się komercyjnym rozczarowaniem, Honda nie oferowała kolejnego sportowego samochodu przez ponad dekadę. Jednak na 3 miesiące przed pojawieniem się trzeciej generacji Civica, Honda zaprezentowała dwumiejscowego sportowego hatchbacka o nazwie CRX. Zaprezentowany w czerwcu 1983 roku CRX był początkowo oferowany z 4-cylindrowym silnikiem o pojemności 1,3 litra z gaźnikiem i 1,5 z wtryskiem paliwa. Choć pierwotnie stworzony na japoński rynek, gdzie był sprzedawany jako Ballad Sport CRX, zainteresowanie ze strony międzynarodowych dystrybutorów Hondy było wystarczające, aby nowy model, nazwany CRX na eksport, wkrótce trafił do sprzedaży na większości głównych rynków. Aby obniżyć koszty, CRX wykorzystywał jak najwięcej części z nadchodzącego Civica trzeciej generacji. Obejmowało to skróconą wersję tłoczonej stalowej płyty podłogowej nowego samochodu z rozstawem osi 2200 mm zamiast 2380 mm. Zachowano konfigurację napędu na przednie koła i nie było wspomagania kierownicy. Nowe przednie zawieszenie SPORTEC składało się z kolumn McPhersona i podłużnych drążków skrętnych zamiast sprężyn śrubowych. Z przodu zamontowano również stabilizator poprzeczny. Z tyłu Honda zamontowała prostą i kompaktową belkę skrętną z wahaczami wleczonymi i drążkiem Panharda. Z tyłu zachowano sprężyny śrubowe i zamontowano amortyzatory rurowe. Flagowy wariant 1.5 i miał usztywnione zawieszenie i tylny stabilizator zintegrowany z osią belkową. Hamulce składały się z 231 mm tarcz wspomaganych z przodu, wentylowanych w modelu 1. 5 i bębnów z tyłu. Koła 5×13 cali były dostępne w dwóch wersjach: 12-otworowe felgi stalowe w wersji jednej, 3- i 4-otworowe felgi aluminiowe w wersji 1.5i. 1.5i był również wyposażony w nieco szersze opony 175/70 w przeciwieństwie do 165/70. W przeciwieństwie do Civica trzeciej generacji, w
którym zastosowano 45-litrowy zbiornik paliwa, w CRX zamontowano mniejszy 41-litrowy zbiornik. Honda oferowała do wyboru dwa wolnossące montowane poprzecznie rzędowe silniki czterocylindrowe. Oba charakteryzowały się całkowicie stopową konstrukcją z napędzanym paskiem pojedynczym górnym wałkiem rozrządu. W porównaniu z silnikami Civic poprzedniej generacji, te najnowsze jednostki napędowe zostały gruntownie przeprojektowane, aby uwzględnić połączone otwory cylindrów i krótszy, lżejszy blok. Wyposażono je również w najnowszą 12-zaworową krzyżową wersję systemu Honda Compound Vortex Controlled Combustion z dwoma zaworami dolotowymi i jednym wydechowym na cylinder. Podstawowy wariant 1,3-litrowego silnika EV miał pojemność 1342 cm3 dzięki średnicy i skokowi odpowiednio 74 mm i 78 mm. Posiadał pojedynczy gaźnik i stopień sprężania 10,0 do 1. Szczytowa moc wynosiła 80 koni mechanicznych przy 6000 obrotach na minutę i 110 Nm przy 6000 obrotach na minutę. Flagowy silnik 1.5i F miał dłuższy skok 86,5 mm, co dawało dodatkowe 146 cm3, 1488 cm3. Inną znaczącą różnicą w porównaniu do 1.3 był elektroniczny wtrysk paliwa PGM-FI i podwójny układ wydechowy. Stopień sprężania obniżono do 9,0 do 1. W tej konfiguracji moc szczytowa wynosiła 101 koni mechanicznych przy 5750 obrotach na minutę i 130 Nm przy 4500 obrotach na minutę. Pięciobiegowa manualna skrzynia biegów była standardowym wyposażeniem zarówno wersji 1.3 jak i 1.5i. 1.5i można było również skonfigurować z opcjonalną trzybiegową skrzynią automatyczną Hondamatic z konwerterem momentu obrotowego typu lock-up i nadbiegiem. Charakterystyczne nadwozie CRX było mieszanką stalowych paneli i plastikowych listew. Z przodu znajdowały się częściowo ukryte reflektory z wysuwanymi górnymi klapami, które otwierały się podczas użytkowania. Świeże powietrze było doprowadzane do chłodnicy przez szeroki prostokątny wlot umieszczony w przednim zderzaku i wąski otwór między reflektorami. Dzięki niewielkiej powierzchni czołowej, niskiej linii dachu i ogonowi cam, CRX miał imponujący współczynnik oporu powietrza 0,33. Stanowiło to zdumiewającą redukcję o 25% w porównaniu do popularnego modelu Civic Sedan. Dostęp do obszernego bagażnika zapewniała podnoszona tylna klapa, choć wysoki próg załadunkowy nie ułatwiał umieszczania w nim ciężkich przedmiotów. Pomiędzy jednoczęściowymi światłami tylnymi Honda zamontowała błyszczący czarny panel z napisem CRX. Flagowy 1.5i był wyposażony w wysuwany wlot dachowy, który kierował świeże powietrze do pary regulowanych wylotów wewnętrznych umieszczonych nad przednią szybą, opcja w 1.3. 1.5i był również wyposażony w satynowy czarny spoiler przedni, który pasował do lusterek zewnętrznych i słupka B. Kokpit został wykończony twardym plastikiem i tkaniną, które można znaleźć w większości japońskich samochodów z tej epoki. Bezpośrednio za trójramienną kierownicą znajdowała się nietypowa trójkątna tablica przyrządów. Duży analogowy prędkościomierz i obrotomierz były otoczone mniejszymi wskaźnikami temperatury cieczy chłodzącej i ilości paliwa. Pomiędzy obrotomierzem a prędkościomierzem znajdował się zestaw 12 lampek ostrzegawczych. Elementy sterujące systemem wentylacji i różne przełączniki znajdowały się pod głównym wskaźnikiem po obu stronach kierownicy. Mocno wzmocnione sportowe fotele obszyto dwukolorową czarną tkaniną w czarno-białą szachownicę. Boczki drzwi obszyto tym samym rodzajem twardego plastiku, co deskę rozdzielczą. Egzemplarze na rynek japoński były wyposażone w składane tylne siedzenie opisane przez Hondę jako siedzenie na 1 milę do użytku w nagłych wypadkach. W
porównaniu z wersją 1.3 flagowy 1.5 był wyposażony w przyciemnianą przednią szybę, zegar kwarcowy i elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne. Podstawowy 1,3-litrowy CRX ważył 760 kg. Prędkość maksymalna wynosiła 171 km/h, a przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmowało 11,8 sekundy. Flagowy 1.5 ważył 800 kg. Jego prędkość maksymalna wynosiła 187 km/h, a przyspieszenie 0 do 100 km/h trwało 8,9 sekundy. Testerzy drogowi i klienci chwalili samochód za prowadzenie, jakość wykonania, osiągi i cenę.